Hare Krishna. Hare Krishna Maharaj. Hare Krishna. Omagyanatimirandasya Janagana Salakayam Chakshusmritam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manabhistam Chapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Karamaya Dadati Swaparantikam Vandeham Shri Guru Shri Yatabara Kamalan Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rata Shri where was I? Panchakapatarubhascha Kripa Sindhu Vayevacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavevyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare Hare. Shivananda is translating? Yes, Maharaj. Okay, I think we're at chapter 7, verse 8. What verse? 8. Yeah, so now Krishna has established that he's the Supreme Personality of Godhead, nothing superior to him. The living entities are one category, and earth, water, air, fire, ether, these are second category. And then the Lord is the third category. Teraz już Krishna ustanowił, że jest Bogiem najwyższą osobą. Żywe istoty są w jednej kategorii. Materia jak ziemia, woda, ogień, powietrze, eter jest w innej kategorii, a sam najwyższa osoba Boga jest w jeszcze innej, trzeciej kategorii. And he's the source of both of those other categories. I jest źródłem obu tych innych kategorii. Nothing superior to him. Nie ma nic wyższego od niego. So now he's going to explain in the next few verses in some of the way that he's the supreme, and for how giving us a hint, you can say, or opportunity how to remember him. Teraz w kilku kolejnych wersetach ukaże, w jaki sposób jest najwyższy i da nam pewne wskazówki, jak możemy o nim pamiętać. Rasoham sukunteya babasmi shashi surya yaho vanabhasarva vedesu sabdake purusham nishu. O son of Kunti, I am the taste of water, the light of the sun and the moon, the syllable Om in the Vedic mantras, and the sound of ether and the ability in man. Rozdział 7, tekst 8. Ja jestem smakiem wody, światłem słońca i księżyca, sylabą Om w mantrach wedyjskich. Ja jestem dźwiękiem w eterze i możliwością w człowieku, o synu Kunti. So we're always seeing the light of the day and the moon and the sun, and this we see the ability in men, so then this can remind us of Krishna. Widzimy światło słońca, światło księżyca, widzimy możliwości w człowieku i to wszystko może nam przypominać o Krysznie. Report. This verse explains how the Lord is all-pervasive by his diverse material and spiritual energies. The Supreme Lord can be preliminarily perceived by his different energies, and in this way he is realized impersonally. As the demigod in the sun is a person and is perceived by his all-pervading energy, the sunshine, so the Lord, although in his eternal abode, is perceived by his all-pervading diffuse energies. Go ahead. Znaczenie. Werset ten tłumaczy, w jaki sposób Pan jest wszechprzenikający poprzez swoje różnorodne materialne i duchowe energie. Początkowo można go dostrzec poprzez jego różne energie i w ten sposób jest on realizowany bezosobowo. Tak jak półbóg na słońcu jest osobą i dostrzegalny jest poprzez swoją wszechprzenikającą energię, blask słoneczny, podobnie Pan, mimo iż przebywający wiecznie w swoim królestwie, dostrzegany jest poprzez jego wszechprzenikające, rozległe energie.
Taste of water is the active principle of water. No one likes to drink seawater because the pure taste of water is mixed with salt. Attraction for water depends on the purity of the taste, and the pure taste is one of the energies of the Lord. The impersonalists perceive the presence of the Lord in water by its taste, and the personalists also glorify the Lord by his kindly supplying tasty water to quench man's thirst. That is the way of perceiving the Supreme. Practically speaking, there is no conflict between the personalism and the impersonalism. One who knows God knows that the impersonal conception and the personal conceptions are simultaneously present in everything and that there's no contradiction. Therefore, Lord Chaitanya established the sublime doctrine, Achinta Bheda Bheda Tattva, simultaneously oneness and difference. Smak wody jest jej czynnym składnikiem. Nikt nie lubi pić wody morskiej, gdyż czysty smak wody zmieszany jest z solą. Smak wody zależy od jej czystości i ten czysty smak wody jest jedną z energii Pana. Impersonalista odczuwa obecność Pana w wodzie poprzez jej smak, a wielbiciel również chwali Pana za łaskawe dostarczenie smacznej wody dla ugaszenia ludzkiego pragnienia. Taki jest sposób na dostrzeganie najwyższego. Praktycznie mówiąc, nie ma konfliktu pomiędzy personalizmem a impersonalizmem. Kto zna Boga, ten wie, że koncepcja osobowa i bezosobowa są równocześnie obecne we wszystkim i nie ma żadnych sprzeczności. Dlatego Pan Chaitanya ustanowił swoją wzniosłą doktrynę Achinta Bheda Bheda Tattva, mówiącą o równoczesnej jedności i odmienności. So this important conception that we have to understand of the Achinta Bheda Bheda Tattva. Everything is one with God and also different. He has his own abode, his own personality, his own form. Ta koncepcja Achinta Bheda Bheda Tattva jest ważną zasadą, którą powinniśmy zrozumieć. Jest najwyższy Pan, który jest najwyższą osobą Boga i ma swoją własną osobistą formę. It may not be possible for us to fully understand this. Therefore, Achinta, the word is used, means inconceivable to our present mundane mind and intelligence. Może nie być łatwo nam to zrozumieć naszymi materialnymi zmysłami, dlatego jest użyte słowo Achintia. Jest to niepojęte, gdyż ciężko jest to zrozumieć naszym umysłem i inteligencją. But by the mercy of the Lord, he reveals himself to us more and more, and then we can see that this Achinta Bheda Bheda is true. Jednakże dzięki łasce Pana, gdy On się nam objawi, to możemy zobaczyć, że ta koncepcja jest prawdą. Like in the Isha Upanishad, the devotee is praying to the Lord to remove that effulgence, the bright spiritual effulgence, so that he can see the form of the Lord. Tak jak w Ishopanishad, Bhakta modli się do Pana, żeby usunął ten jasny, oślepiający blask, by mógł on dojrzeć Pana. The light of the sun and the moon is also originally emanating from the Brahma Jyoti, which is the impersonal effulgence of the Lord. And Pranav, or the Omkar, transcendental sound at the beginning of every Vedic hymn, addresses the Supreme Lord. Because the impersonalists are very much afraid of addressing the Supreme Personality of Godhead by his innumerable names, they prefer to vibrate the transcendental sound Omkar. But they do not realize that Omkar is the sound representation of Krishna. The jurisdiction of Krishna consciousness extends everywhere. One who knows Krishna consciousness is blessed. Those who do not know Krishna are an illusion, and so knowledge of Krishna is liberation, and ignorance of him is bondage. Światło Słońca i Księżyca oryginalnie emanuje z Brahma Jyoti, bezosobowego blasku Pana, a Pranava, czyli Omkara, transcendentalny dźwięk występujący na początku wszystkich hymnów wedyjskich, jest zwrotem kierowanym do najwyższego Pana. Ponieważ impersonaliści tak bardzo obawiają się nazywania Pana Kryszny Jego niezliczonymi imionami, wolą wibrować transcendentalny dźwięk Omkara, ale nie zdają sobie sprawy z tego, że Omkara jest dźwiękową reprezentacją Kryszny. Panowanie świadomości Kryszny rozprzestrzenia się wszędzie, a kto ją zna, ten jest błogosławiony. Osoby nieznające Kryszny
znajdują się pod wpływem iluzji. Zatem wiedza o Krysznie jest wyzwoleniem, a nie wiedza o nim niewolą. So in the next verse also Krishna is giving us different hints how we can remember him. W następnym wersecie Kryszna także daje nam różne wskazówki, jak możemy o nim pamiętać. Punyo ganda pravitim ya cha tejas chasmi vibhavasu so jivanam sarvabhutesu tapas chasmi tapas visu. I am the original fragrance of the earth, and I am the heat and fire. I am the life of all that lives, and I am the penance of the ascetics. Tekst 9. Ja jestem oryginalną wonią ziemi, ja jestem ciepłem ognia, życiem wszystkiego, co żyje. Ja jestem pokutą wszystkich ascetów. Purport: Punya means that which is not decomposed. Punya is original. Everything in the material world has some certain fragrance, as the fragrance in the flower or the earth, in water, in fire, in air, etc. The uncontaminated fragrance, the original fragrance which permeates everything, is Krishna. Similarly, everything has a particular original taste. This taste can be changed by the mixture of chemicals. So everything has some original fragrance and taste. Vibhavasu means fire. Without fire, we cannot run factories, we cannot cook, etc. And that fire is Krishna. The heat of the fire is Krishna. According to Vedic medicine, indigestion is due to low temperature in the belly. So even for digestion, fire is required. In Krishna consciousness, we become aware that earth, water, fire, air, and everything, every active principle, all chemicals and all material elements are due to Krishna. The duration of man's life is also due to Krishna. Therefore, by the grace of Krishna, man can prolong his life or diminish it. So Krishna consciousness is active in every sphere. Znaczenie. Punia oznacza to, co nie uległo rozkładowi. Punia jest czymś oryginalnym. Wszystko w tym materialnym świecie ma pewną woń, aromat. Posiadają kwiat, ziemia, woda, ogień, powietrze itd. Zapachem nieskalanym, oryginalnym i przenikającym wszystko jest Kryszna. Wszystko ma również określony oryginalny smak i smak ten można zmienić przez mieszaninę związków chemicznych. Więc wszystko, co oryginalne, ma pewien zapach i smak. Vibhavashu znaczy ogień. Bez ognia nie możemy uruchomić fabryk, nie możemy gotować itd. I tym ogniem jest Kryszna. Ciepłem ognia jest Kryszna. Według medycyny wedyjskiej niestrawność spowodowana jest niską temperaturą w żołądku, więc ogień potrzebny jest nawet do trawienia. Będąc świadomym Kryszny, zdajemy sobie sprawę z tego, że ziemia, woda, ogień i wszystkie czynne składniki, wszystkie związki chemiczne i elementy materialne istnieją dzięki Krysznie. Od Kryszny zależy również długość ludzkiego życia. Dzięki łasce Kryszny człowiek może przedłużyć lub skrócić swoje życie. Świadomość Kryszny jest zatem aktywna w każdej sferze. Extend. Bijamam sarvabhutanam vidiparta sanatanam buddhi matam asmi tejas vinam maham. O son of Prita, know that I am the original seed of all existence, the intelligence of the intelligent, and the prowess of all powerful men. Tekst 10. O synu Pryty, wiedz, że to ja jestem oryginalnym nasieniem wszelkiego życia, inteligencją inteligentnego i męstwem wszystkich potężnych ludzi. Report. Bija means seed. Bijam. Krishna is the seed of everything. There are various living entities, movable and inert. Birds, beasts, men, and many other living creatures are moving living entities. Trees and plants, however, are inert. They cannot move, but only stand. Every living entity is contained within the scope of 8,400,000 species of life. Some of them are moving and some of them are inert. In all cases, however, the seed of life is Krishna, as stated in the Vedic literature, Taittiriya Upanishad 3.1. Yato vai imani bhutani jayante. Jayante. Brahman, or the absolute, supreme absolute truth, is that from which everything is emanating.
Krishna is the Parabrahman, the Supreme Spirit. Brahman is impersonal and Parabrahman is personal. The impersonal Brahman is situated in the personal aspect. That is stated in the Bhagavad Gita 4:27, Brahmano hi pratisthaham. Therefore, originally Krishna is the source of everything. He is the root, at the root of a tree. As the root of a tree maintains the whole tree, Krishna, being the original root of all things, maintains everything in the material manifestation. Znaczenie. Bijam oznacza nasienie. Nasieniem wszystkiego jest Krishna. Są różne żywe istoty, poruszające się i nieruchome. Do stworzeń ruchomych należą ptaki, zwierzęta, ludzie i wiele innych żywych istot, a do nieruchomych drzewa i rośliny. Każda żywa istota zawiera się w 8,400,000 gatunkach życia, z których jedne mają zdolność poruszania się, inne natomiast pozostają nieruchome. Jednakże we wszystkich przypadkach nasieniem ich życia jest Krishna. Jak mówi o tym literatura wedyjska, Brahman, czyli najwyższa prawda absolutna, jest tą formą, z której wszystko emanuje. Krishna jest Parabrahmanem, najwyższym duchem. Brahman jest bezosobowy, a Parabrahman jest osobą, jak to oznajmia Bhagavat Gita. Brahman bezosobowy zawiera się w aspekcie osobowym, zatem oryginalnym źródłem wszystkiego jest Krishna. Jest on korzeniem utrzymującym wszystko w tej manifestacji kosmicznej, tak jak korzeń utrzymuje całe drzewo. This is also confirmed in the Vedic literature, Katu Upanishad 2.2.13, Nicho Nichanam Chaitanas Chaitananam, Eko Bohanam Yovedati Kaman. He is the prime eternal among all eternals. He is the supreme living entity of all living entities, and he alone is maintaining all life. One cannot do anything without intelligence, and Krishna also says that he is the root of all intelligence. Unless a person is intelligent, he cannot understand the Supreme Personality of Godhead, Krishna. Potwierdza to również literatura wedyjska, Katha Upanishad 2.2.13. Jest on pierwszym wiecznym pomiędzy wszystkimi wiecznymi. Jest on najwyższą żywą istotą pomiędzy wszystkimi żywymi istotami. Jedynie on sam utrzymuje wszelkie życie. Bez inteligencji nie można działać, a Krishna mówi również, że jest on źródłem wszelkiej inteligencji. Nie posiadając inteligencji, nie można zrozumieć najwyższej osoby Boga, Krishny. Okay, so thank you for all being so intelligent to understand. Także dziękuję wam wszystkim za to, że jesteście tacy inteligentni, by to zrozumieć. Text number 11. Balam balavatam chaham kamaraga vivarjitam dharma vidro bhutesu kamosmi paratarshava. I am the strength of the strong, devoid of passion and desire. I am sex life, which is not contrary to religious principle. The son of Bharat, Arjuna. Ja jestem siłą mocnych, wolnych od pasji i pożądania. O Panie Bharatów, Arjuno, ja jestem życiem seksualnym, które nie jest sprzeczne z religijnymi zasadami. Purport. The strong man's strength should be applied to protect the weak, not for personal aggression. Similarly, sex life, according to religious principles, dharma, should be for propagation of children, not otherwise. The responsibility is of parents is then to make their offspring Krishna conscious. Znaczenie. Siła mocnych powinna być wykorzystywana do ochrony słabych, a nie do wyładowania osobistych agresji. Podobnie celem życia seksualnego, zgodnego z zasadami religijnymi, dharmą, powinno być wydanie na świat potomstwa i tylko to. Następnie obowiązkiem rodziców jest uczynienie swoich dzieci świadomymi Kryszny. Text 12. Yachaiva sattvika bhava rajasa tamascha chaye mata evatitam vidhi natvaham teshu te mai. Know that all states of being, be they of goodness, passion, or ignorance, are manifest by my energy. I am in one sense everything, but I am independent. I am not under the modes of material nature, but they, on the contrary, are within me. Tekst 12. Wiedz, że wszystkie stany istnienia, czy to będące w dobroci, pasji, czy też ignorancji, z mojej manifestują się energii.
W pewnym sensie jestem więc wszystkim, a jednak jestem niezależny i siły natury materialnej nie mają na mnie wpływu, lecz wprost przeciwnie, spoczywają one we mnie. All material activities in the world are being conducted under the three modes of material nature. Although these three modes of nature are emanations from the Supreme Lord Krishna, he is not subject to them. For instance, under the state law, one may be punished, but the king, the lawmaker, is not subjected to that law. Similarly, all the modes of material nature, goodness, passion, and ignorance, are emanations from the Supreme Lord Krishna, but Krishna is not subject to material nature. Therefore, he is nirguna, which means that these gunas or modes, although issuing from him, do not affect him. That is one of the special characteristics of Bhagavan, or the Supreme Personality of Godhead. Znaczenie. Wszystkie materialne czynności w tym materialnym świecie pozostają pod wpływem trzech sił natury materialnej. Mimo iż siły te są emanacjami najwyższego Pana Kryszny, on sam nie jest uzależniony od nich. Na przykład, ktoś może zostać ukarany zgodnie z prawem państwowym, lecz król, prawodawca, temu prawu nie podlega. Podobnie, wszystkie siły natury materialnej, dobroć, pasja i ignorancja, są emanacjami najwyższego Pana Kryszny, ale Kryszna nie jest uzależniony od materialnej natury. Dlatego jest on nirguna, co oznacza, że te guny, czyli siły natury materialnej, mimo iż ich źródłem jest on sam, nie mają na niego wpływu. Jest to jedna z cech charakterystycznych dla Bhagavana, najwyższej osoby Boga. So this material modes of nature are working on every conditioned soul. No one is free from the laws of material nature in the material world. Te materialne siły natury działają na każdego w tym materialnym świecie. Nikt nie jest wolny od ich wpływów. Just like in the prison house, everyone is subjected to the law of the prison. But if the governor comes, he's not subjected to that law. Tak jak w więzieniu, wszyscy więźniowie podlegają prawu więziennemu, jednakże gdy jakiś przywódca państwowy uda się do tego więzienia, to on nie podlega temu prawu w więzieniu. So the Avajanti Mamudha, the foolish, they think that Krishna takes birth like an ordinary person and he's under the law of material nature. Więc podobnie głupcy myślą, że Krishna, tak jak my, jest pod wpływem sił natury materialnej, jednakże nie rozumiemy go prawdziwej natury. He's always transcendental to the laws. And if we understand that in truth, then we can qualify to enter the spiritual world. Jednakże Krishna zawsze jest ponad wpływem tych praw natury materialnej. Jeśli możemy to zrozumieć, to będziemy kwalifikowani, żeby wejść do Królestwa Boga. This we read in the 4th chapter earlier, that Janma Karma Chinevjivam Evam Yoveti Tattva. If we understand in truth Krishna's birth and activities, Naitimam Etu Sojuna, then we don't come back to the material world. Czytaliśmy o tym wcześniej, w 4. rozdziale, że ten, kto zna prawdziwą naturę moich czynności i mojego pojawienia się, ten nie rodzi się ponownie w tym materialnym świecie. By Prabhupada's mercy, we can understand it in truth, but then we have to apply it to get the realization. Dzięki łasce Śrila Prabhupada możemy zrozumieć to naprawdę, jednakże potrzebujemy zastosować tą realizację w praktyce. Apply it means we have to act on the truth that Krishna is the supreme, and we're his part and parcel, and our constitutional natural position is to serve him. Zastosowanie oznacza działanie zgodnie z tą wiedzą, że jest on najwyższą absolutną prawdą, my jesteśmy jego integralnymi cząstkami i naszą konstytucjonalną pozycją jest służenie jemu. With sadhana bhakti, there's some duty involved, but that duty is there only until we come to the point of understanding this is my natural, happy position to serve Krishna. Z sadhaną bhakti wiąże się pewien obowiązek, ale celem tego obowiązku jest zrozumienie, że moją konstytucjonalną pozycją jest służenie Krysznie. Just like a child learning how to read, it's a little discipline is there how to read, but once he learns how to read, then he may go reading so many books on his own and getting pleasure from that. Tak samo, gdy dziecko uczy się czytać,
by nauczyć się czytać, wymagana jest pewna dyscyplina, ale gdy się już nauczy czytać, to już może sam niezależnie czytać, cokolwiek zechce. But he won't get that pleasure until he first has to learn how to read. Jednakże nie będzie mógł czerpać tej przyjemności z czytania, dopóki najpierw nie nauczy się czytać. So similarly, we won't get the pleasure of Krishna consciousness until we learn how to serve Krishna. Podobnie my nie będziemy mogli cieszyć się tą przyjemnością ze świadomości Kryszny, dopóki nie nauczymy się, jak służyć Krysznie. But it's not a very difficult process. Jednakże nie jest to wcale trudny proces. Text 13. Tribir gunamayir bhavayir ebir savamidam jagat mohitam nabijanati mam ebhyaparam avyayam. Deluded by the three modes of material nature, the whole world does not know me, who am above the modes and inexhaustible. Cały świat omamiony trzema siłami natury materialnej, dobrocią, pasją i ignorancją nie zna mnie, który niewyczerpany będąc, jestem ponad tymi siłami. Report the whole world is enchanted by the three modes of material nature. Those who are bewildered by these three modes cannot understand that transcendental to this material nature is the Supreme Lord Krishna. Znaczenie. Cały świat jest zauroczony trzema siłami natury materialnej. Ludzie omamieni przez te trzy siły nie mogą zrozumieć, iż najwyższy Pan, Krishna, jest transcendentalny do nich. So that means everybody in the world is bewildered. To znaczy, że każdy w tym świecie jest oszołomiony. So therefore we don't give much credit to these worldly people. Dlatego nie przypisujemy zbyt dużej zasługi tym światowym ludziom. We may offer some respect, all right, they're very learned, they're very, you can say, influential in the world, but from the spiritual point of view, we don't see that this is a good quality. Możemy ofiarować im pewien szacunek, widzieć, że są bardzo uczeni, czy w jakiś inny sposób bardzo kwalifikowani w tym świecie. Niemniej jednak z duchowego punktu widzenia nie ma to większego znaczenia. We may respect them, but we don't try to follow in their footsteps. Możemy ich szanować, ale nie próbujemy podążać w ich ślady. Just like Sanat Goswami, he was high-posted prime minister, but when the king came, they were reading the Bhagavatam, so naturally Sanatan and the other Brahmins, they stood up because he's the king. Tak jak Sanatana Goswami był wysoko postawionym premierem w rządzie króla, ale gdy on czytał Bhagavatam, to gdy przyszedł król, to naturalnie wszyscy wstali go oddać mu szacunek. But in their heart, they weren't envious of his position. They didn't want to be like him. Ale w sercu nie zazdrościli mu jego pozycji, nie chcieli być tacy jak on. As a matter of fact, Sanat Goswami didn't want anything more to do with him. And because of that, the king put him in the jail. A tak naprawdę Sanatana Goswami już nie chciał mieć z nim nic wspólnego i z tego powodu król wrzucił go do więzienia. And he escaped from the jail and went to see Lord Chaitanya Mahaprabhu. I on uciekł z tego więzienia i udał się na spotkanie ze Sri Chaitaniem Mahaprabhu. And when Lord Chaitanya met him, the first thing he said, "You have done what no one else can do. You've given up big position." I gdy spotkali się, to Pan Chaitanya powiedział, zrobiłeś coś, co nikt inny nie jest w stanie zrobić. Porzuciłeś swoją wysoką pozycję. Srila Prabhupada was trying to get Mahatma Gandhi to give up his big position, but he wasn't able to convince him. Srila Prabhupada chciał sprawić, żeby Mahatma Gandhi porzucił swoją wielką pozycję, ale nie był w stanie przekonać go do tego. He wrote a letter to him telling him, now you've got independence from the British, why not come on this side and preach the Bhagavad Gita full time? Napisał do niego list, mówiąc, że teraz uwolniłeś nasz kraj od wpływu Brytyjczyków, więc dlaczego teraz nie przejść na tą duchową stronę i nauczać wiedzy duchowej? So this is the position of the devotee. He's not envious of any worldly person. Rather, he's thinking how he can help them. Taka jest pozycja wielbicieli Pana. Oni nie są zazdrośni o żadną materialną pozycję, tylko myślą, jak mogą wszystkim pomóc. Because he realizes they're under the modes of material nature.
dlatego że on zdaje sobie sprawę z tego, że oni wszyscy są pod wpływem sił natury materialnej. Okay, where are we? After this First short paragraph. paragraph. Every living entity under the influence of material nature has a particular type of body and a particular type of psychological and biological activities accordingly. There are 4 classes of men functioning in the 3 material modes of nature. Those who are purely in the mode of goodness are called Brahmins. Those who are purely in the mode of passion are called Kshatriyas. Those who are in the modes of both passion and ignorance are called Vaishyas. And those who are completely in ignorance are called Sudras. And those who are less than that are animals or animal life. However, these designations are not permanent. I may be either a Brahmin, Kshatriya, Vaishya, or whatever. In any case, this life is temporary. But although life is temporary, we do not know what we are going to be in the next life. By the spell of this illusory energy, we consider ourselves in terms of this bodily conception of life, and we thus think that we are Americans, Indian, Russian, or Brahmin, Hindu, Muslim, etc., and we become entangled with the modes of material nature. Then we forget the Supreme Personality of Godhead, who is behind all these modes. So Lord Krishna says that the living entities deluded by these 3 modes of nature do not understand that behind the material background is the Supreme Personality of Godhead. Pozostając pod wpływem natury materialnej, żywe istoty mają określone typy ciał, specyficzną psychikę i odpowiadające im czynności biologiczne. Są 4 rodzaje ludzi funkcjonujących w 3 siłach natury materialnej. Osoby będące całkowicie pod wpływem dobroci nazywane są Brahminami. Te, które są pod wpływem pasji, nazywane są Kshatriyami. Osoby znajdujące się pod wpływem pasji i ignorancji zwie się Wajszami, a ci, którzy całkowicie pogrążeni są w ignorancji, nazywani są Szudrami. Będący jeszcze niżej niż są właściwie zwierzętami albo wiodą zwierzęce życie. Jednakże te desygnaty nie są wieczne, bez względu na to, czy jest się Brahminem, Kshatrią, Wajszą czy kimkolwiek. W każdym przypadku to życie jest przemijające. Mimo iż to życie jest takie krótkie i nie wiemy, czym będziemy w życiu przyszłym, to jednak dziś, oczarowani energią iluzoryczną, widzimy siebie w świetle cielesnej koncepcji życia. Wskutek tego myślimy, iż jesteśmy Amerykanami, Rosjanami, Hindusami, Brahminami, muzułmanami itd. Schwytani w pułapkę sił natury materialnej, zapominamy o najwyższej osobie Boga, który jest poza tymi wszystkimi siłami natury. Pan Krishna mówi, iż ludzie usiedleni przez te guny nie rozumieją, że poza tym materialnym tłem jest najwyższa osoba Boga. Oh, the 14th chapter of the Gita describes very clearly how these modes of material nature are working, and also how we can get free from the modes of material nature. 14 rozdział Bhagavad Gity bardzo dokładnie opisuje, jak działają te 3 siły natury materialnej i jak również, jak możemy się wydostać spod ich wpływu. Modes of nature are working under the direction of the Lord. So if we become Krishna conscious, then just like the Lord is transcendental to the modes of material nature, we also can become transcendental to the modes of material nature. Siły natury materialnej działają pod wpływem Pana i tak jak On jest ponad ich wpływem, to my, gdy podporządkujemy się Jemu, możemy również wznieść się ponad wpływ tych 3 sił natury materialnej. So that verse is there in chapter 14, text 26, Mam cho yovya vicharina bhakti yogena sevate sagunan samiti chatan brahma bhuya kalpate. We can transcend the modes of material nature by acting in bhakti yoga. Tam jest ten werset 26 w 14 rozdziale, który mówi, że poprzez proces bhakti yogi możemy przekroczyć wpływ 3 sił natury materialnej. So that's what we're trying to do. We're trying to become pure devotees. I to jest to, co próbujemy zrobić. Próbujemy stać się czystymi bhaktami. And if we follow patiently and you can say with determination, then we can also become pure devotees. Jeśli podążamy cierpliwie i z determinacją, to również możemy zostać czystymi bhaktami. We'll be confident. Yes, this
This is my natural position. It's not some artificial position that I've acquired, pure devotion, but it's my normal, healthy position. Będziemy pewni, że czyste oddanie nie jest czymś sztucznym, nabytym, tylko moją naturalną, wieczną pozycją. And there, in this position, there's no anxiety. I na tej pozycji nie ma niepokojów. In the world, if someone has position, there's always anxiety. Someone may come to take over his position. Tak w tym materialnym świecie zawsze jest niepokój, zawsze może się ktoś pojawić, zająć naszą pozycję. We see that Indra sometimes, he's the king of heaven. He sees someone performing severe austerity and he thinks, oh, he wants my position. That's why he's performing this austerity. So he somehow tries to block that person from performing austerity. Widzimy, że gdy Indra widzi kogoś, kto wykonuje jakieś surowe pokuty i wyrzeczenia, to on podejrzewa, że ta osoba chce zająć jego pozycję, więc w jakiś sposób chce przeszkodzić tej osoby w wykonywaniu tych wyrzeczeń. Because he's attached to his position. Gdyż jest przywiązany do swojej pozycji. Therefore, Lord Chaitanya congratulated Sanatana Swami that he wasn't attached to his position. Dlatego Pan Chaitanya pogratulował Sanatani Goswamiemu nieprzywiązania do swojej pozycji. So this is one of the opulences of the Supreme Lord, his renunciation. Jest to jednym z bogactw Najwyższego Pana, to jego wyrzeczenie. We can renounce the position for the pleasure of the Lord. Możemy wyrzec się pozycji dla przyjemności Pana. Because our real identity is that we're servant of the servant, and nobody can take that away from us. Gdyż naszą prawdziwą tożsamością jest to, że jesteśmy sługami sług i nikt nie może tego nam zabrać. So all we have to do is get the mercy of the spiritual master and allow him to, you can say, to take our service. Wszystko, co musimy zrobić, to poddać się, być sługą Najwyższego Pana i tak pełnić tę służbę. I personally saw how Srila Prabhupada was always, you can say, looking how to engage his disciples in Krishna consciousness and also for serving him. Osobiście widziałem, jak Srila Prabhupada zawsze troszczył się o to, żeby zaangażować swoich uczniów w służbę oddania. But Srila Prabhupada never took that service as his own, as service to him, but he always, as a transfer via media, he always sent it to his spiritual master and Krishna. Ale Srila Prabhupada nigdy nie przyjmował tej służby swoich uczniów dla siebie. On grał rolę takiego przejrzystego medium, które kierowało tą służbę dalej do Kryszny. Therefore, he was always humble and without anxiety. Dlatego był zawsze pokorny i pozbawiony niepokoju. But in the material world, everybody is in anxiety. W materialnym świecie jednak każdy jest pełen niepokojów. And they spend so much money to go to the psychiatrist and try to remove their mental anxiety. I wydaje tyle pieniędzy, żeby uwolnić się od tych materialnych niepokojów. Sometimes Prabhupada mentions that we have 4 propensities: eating, sleeping, mating, and defending, or fearing. So these are the conditions of the material world. Czasem Srila Prabhupada mówił, że żywa istota ma 4 takie tendencje do jedzenia, spania, łączenia się w pary i obrony, albo też do bania się. I takie są właśnie tendencje uwarunkowanej żywej istoty. So we want to defend ourselves. That means we're afraid. Gdy chcemy obronić się, to znaczy, że się boimy. But the devotee is free from fear. Ale Pan jest wolny od niepokoju. But we can't imitate that position. Prabhupada was asked, what if somebody comes to strike us when we're chanting? Nie możemy imitować tej pozycji. Kiedyś zapytano Srila Prabhupada, co możemy zrobić, gdy ktoś chce nas uderzyć w trakcie, gdy intonujemy. Then we can object, we can defend ourselves. Możemy tak mieć obiekcje, możemy się bronić. But that also we do without anxiety. We defend ourselves the best as possible, and then we leave the result to Krishna.
Jednakże nawet to robimy bez niepokojów. Bronimy się tak dobrze, jak to jest możliwe, ale w zakresie rezultatu zdajemy się na Krysznę. So in that condition also there's no anxiety. Także w tej sytuacji również nie ma niepokoju. So this fearing or anxiety, Prabhupada sometimes said, is most prominent because even if we have nothing to fear, still we'll be afraid. I Śla Prabhupada mówił, że ten niepokój jest najbardziej dominujący. Nawet jeśli nie ma niczego, czego należałoby się obawiać, to mimo to się obawiamy. We manufacture some situation that makes us fearful. Stwarzamy jakieś sytuacje, które przepełniają nas strachem. But again, we have a right to defend our body and keep it healthy as best we can. Ale oczywiście mamy prawo bronić nasze ciało i utrzymywać je w takim zdrowiu, jak to tylko możliwe. Next paragraph. There are many different kinds of living entities, human beings, demigods, animals, etc., and each and every one of them is under the influence of material nature, and all of them have forgotten the transcendental personality of Godhead. Those who are in the mode of passion and ignorance, and even those in the mode of goodness, cannot go beyond the impersonal Brahman conception of the absolute truth. They are bewildered before the Supreme Lord in his personal feature, which possesses all beauty, opulence, knowledge, strength, fame, and renunciation. When even those who are in goodness cannot understand, what hope is there for those in passion and ignorance? Krishna consciousness is transcendental to all these three modes of material nature, and those who are truly established in Krishna consciousness are actually liberated. Czytam ostatni akapit. Jest wiele różnych rodzajów żywych istot, istot ludzkich, półbogów, zwierząt itd. I każda z nich znajduje się pod wpływem natury materialnej, zapomniawszy o transcendentalnej osobie Boga. Osoby, którymi rządzi pasja i ignorancja, a nawet te będące w dobroci, nie mogą wyjść poza koncepcją bezosobowej prawdy absolutnej, koncepcją bezosobowego Brahmana. Najwyższy Pan w swojej osobowej postaci, posiadający wszelkie piękno, bogactwo, wiedzę, siłę, sławę i wyrzeczenie, wprowadza ich w zakłopotanie. Jeśli nawet ci w gunie dobroci nie mogą tego pojąć, to jaka jest nadzieja dla tych w pasji i ignorancji? Świadomość Kryszny jest jednak transcendentalna do tych trzech sił natury materialnej i kto prawdziwie jest prawdziwie w niej umocniony, ten jest naprawdę wyzwolonym. Text 14. Daivihe sagunamayi mama maya duradyaya mame vaye papadyante mayam etam tarantite. This divine energy of mind, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. Tekst 14. Niełatwo jest przezwyciężyć tą moją boską, składającą się z trzech sił natury materialnej energię, ale bez trudu mogą pokonać ją ci, którzy podporządkowali się mnie. So this is a good verse for us to learn. To jest dobry werset, którego możemy się nauczyć. We can learn the Sanskrit easily. Łatwo możemy nauczyć się sanskrytu. So why don't we try that? Więc dlaczego nie mielibyśmy tego spróbować? Daivihe sagunamayi. Daivihe shaguna mai. Everybody can repeat after me. Wszyscy powtarzajcie za mną. Daivihe sagunamayi. Daivihe shaguna mai. Mama maya duradyaya. Mama maya duradyaya. Maya maya duradyaya. Mama maya duradyaya. Mame vaye papadyante. Mame vaye prapadyante. Mame vaye papadyante. Mame vaye prapadyante. Mayam etam tarantite. Mayam etam turantite. Mayam etam tarantite. Mayam etam tarantite. Daivihe sagunamayi. Daivihe shagunamayi. Mama maya duradyaya. Mama Mama maya maya duradyaya. Mame vaye papadyante. Mame vaya prapadyante. Mayam etam tarantite. Mayam etam tarantite. So please learn this verse. I'm gonna call on some of you next time to see if you. Proszę, nauczcie się tego wersetu, następnym razem wywołam niektórych do tablicy.
I Okay. think I'll call on the Shingadev first. Myślę, że pierwszym będzie Fingadev. This divine energy of mind, consisting of the three modes of material nature, is difficult to overcome, but those who have surrendered unto me can easily cross beyond it. Niełatwo jest przezwyciężyć tę moją boską, składającą się z trzech sił natury materialnej energię, ale bez trudu mogą pokonać ją ci, którzy podporządkowali się mi. You see how important this verse is? Widzicie, jaki ważny jest ten werset? That although it's very difficult to overcome, simple thing by surrendering to Krishna, then we can easily overcome it. Że chociaż bardzo trudno jest to pokonać, to gdy tylko podporządkujemy się Krysznie, możemy łatwo przejść ponad nią. Purport: the Supreme Personality of Godhead has innumerable energies, and all of these energies are divine. Although the living entities are part of his energies and are therefore divine, due to contact with material energy, the original superior power is covered. Being thus covered by material energy, one cannot possibly overcome its influence. As previously stated, both the material and spiritual natures, being emanations from the Supreme Personality of Godhead, are eternal. The living entities belong to the eternal superior nature of the Lord, but due to contamination by the inferior nature, matter, their illusion is also eternal. The conditioned soul is therefore called Nitya Bada, or eternally conditioned. No one can trace out the history of his becoming conditioned at a certain date in material history. Consequently, his relief from the clutches of material nature is very difficult, even though that material nature is an inferior energy, because material energy is ultimately conducted by the supreme will, which the living entity cannot overcome. Inferior material nature is defined herein as divine due to its divine connection and movement by the divine will. Being conducted by the divine will, material nature, although inferior, acts so wonderfully in the construction and destruction of the cosmic manifestation. The Vedas confirm this as follows: Mayam tu prakritim vidyam, mayinam tu maheshwaram. Although Maya illusion is false or temporary, the background of Maya is the supreme magician, the personality of Godhead, who is Maheshwara, the supreme controller. Sveteshvara Upanishad 4:10. Najwyższa osoba Boga ma niezliczone energie i wszystkie te energie są boskie. Mimo iż żywe istoty są częścią Jego energii i z tego powodu są boskie, to jednak w kontakcie z energią materialną zostaje przykryta ich wyższa, pierwotna moc. Kiedy jest się w ten sposób przykrytym przez energię materialną, pokonanie jej oddziaływania jest rzeczą całkowicie niemożliwą. Jak to już wcześniej zostało powiedziane, zarówno natura materialna, jak i duchowa, będąc emanacjami najwyższej osoby Boga, są wieczne. Żywe istoty należą do wiecznej, wyższej natury Pana, ale z powodu skalania naturą niższą materią, ich złudzenie jest również wieczne. Uwarunkowana dusza jest dlatego nazywana Nitya Badha, czyli wiecznie uwarunkowaną. Nikt nie jest w stanie prześledzić historii swego uwarunkowania, począwszy od jakiegoś momentu w historii materialnej. Wskutek tego oswobodzenie się z sidła natury materialnej jest bardzo trudne. Mimo iż ta natura materialna jest energią niższą, jest ona prowadzona ostatecznie przez najwyższą wolę, której żywa istota nie jest w stanie pokonać. Niższa natura materialna została tutaj zdefiniowana jako energia boska. Dzięki jej styczności i poruszaniu się przez boską wolę, poruszana przez naturę boską, natura materialna, chociaż niższa, działa wspaniale w konstruowaniu i destrukcji manifestacji kosmicznej. Wedy potwierdzają to w sposób następujący. Mayam tu prakritim vidyam, mayinam tu maheshwaram. Chociaż Maja, iluzja, jest fałszywa albo tymczasowa, podstawą Mai jest najwyższy magik, osoba Boga, który jest Maheshwarą, najwyższym kontrolerem. Shvetashvatara Upanishad 4:10. Another meaning of guna is rope. It is to be understood that the conditioned soul is tightly tied by the ropes of illusion. A man bound by the hands and feet cannot free himself. He must be helped by a person who is unbound. Because the bound cannot help the bound, the rescuer must be liberated. Therefore, only Lord Krishna, or his bona fide representative, the spiritual master, can release the conditioned soul. Without such superior help,
one cannot be freed from the bondage of material nature. Devotional service of Krishna consciousness can help one gain such release. Krishna, being the Lord of the illusory energy, can order this insurmountable energy to release the conditioned soul. He orders this release out of his causeless mercy on the surrendered soul and out of his parental affection for the living entity who was originally a beloved son of the Lord. Therefore, surrender unto the lotus feet of the Lord is the only means to get free from the clutches of the stringent material nature. Innym znaczeniem słowa guna jest sznur. Należy to rozumieć w ten sposób, że uwarunkowana dusza jest mocno związana sznurami iluzji. Człowiek ze związanymi rękoma i stopniami nie może uwolnić się sam. Musi otrzymać pomoc od innej osoby, która nie jest związana. Ponieważ związany nie może pomóc związanemu, oswobodziciel musi być wyzwolony. Zatem tylko Pan Krishna albo jego bona fide reprezentant, mistrz duchowy, może przynieść wolność uwarunkowanej duszy. Bez takiej wyższej pomocy nie można uwolnić się z więzów natury materialnej. Wolność osiągnąć można dzięki służbie oddania i świadomości Kryszny. Kryszna, będąc Panem energii iluzorycznej, może rozkazać tej niezwyciężonej energii, aby wyzwoliła uwarunkowaną duszę. Takie oswobodzenie nakazuje on dzięki swojej bezprzyczynowej łasce dla podporządkowanej duszy i dzięki swojemu ojcowskiemu uczuciu dla żywej istoty, która jest w rzeczywistości ukochanym synem Pana. Dlatego podporządkowanie się lotosowym stopom Pana jest jedynym środkiem wydostania się z mocnego uchwytu szponów natury materialnej. The word Mama Eva are also significant. Mam means unto Krishna, Vishnu, only, and not Brahma or Shiva. Although Brahma and Shiva are greatly elevated and are almost on the level of Vishnu, it is not possible for such incarnations of Rajaguna, passion, and Tamaguna, ignorance, to release the conditioned soul from the clutches of Maya. In other words, Brahma and Shiva are also under the influence of Maya. Only Vishnu is the master of Maya. Therefore, he alone can give release to the conditioned soul. The Vedas, Svetasvara, Upanishad confirm this. That this is the phrase, confirm this in the phrase, Tameva Vidivitva, or freedom is possible only by understanding Krishna. Even Lord Shiva affirms that liberation can be achieved only by the mercy of Vishnu. Lord Shiva says, Mukti Pradata, Sarveshvam Vishnu Eva Na Samshaya. There is no doubt that Vishnu is the deliverer of liberation for everyone. Znaczące są tutaj również słowa Mam Eva. Mam Eva oznacza tylko Krysznie, Wisznu, a nie Brahmie albo Shiwie. Mimo iż Brahma i Shiva są osobami niezwykle wyniesionymi i są prawie na poziomie Wisznu, to jednak będąc inkarnacjami Rajaguny, pasji i tamoguny, ignorancji, nie są w stanie uwolnić uwarunkowanej duszy ze szponów Mai. Balaram, you're making noise. Balaram, przeszkadzasz. Innymi słowy, nie zarówno Brahma, jak i Shiva również pozostają pod wpływem Mai. Jedynie Vishnu jest panem Mai, dlatego tylko on, jeden, może oswobodzić uwarunkowaną duszę. Wedy, Shvatara Upanishad 3.8 potwierdzają to słowami Tam Eva Viditva. Wolność możliwa jest tylko poprzez rozumienie Kryszny. Nawet Pan Shiva potwierdza, iż wyzwolenie może osiągnąć tylko dzięki łasce Vishnu. Mówi on, Mukti Pradata Sarvesham Vishnu Eva Nasamshaya. Nie ma żadnej wątpliwości co do tego, że Vishnu jest wyzwolicielem każdego. So this is always a controversial point. Many Hindus, they think that we're being sectarian or exclusive by saying that Vishnu is different than Shiva. To jest bardzo kontrowersyjny punkt i wielu Hindusów nam zarzuca, że jesteśmy sekciarcy, mówiąc, że Pan Vishnu jest różny od Pana Shiva. But we have to understand this point, that we say when we recite the 10 offenses, one of them is to consider the names
of Lord Shiva or Lord Brahma to be equal to or independent of the name of Lord Vishnu. Ale musimy to zrozumieć, tak jak gdy recytujemy 10 obraz przeciwko świętemu imieniu, jedną z nich jest uważanie imion półbogów, takich jak Pan Brahma lub Pan Shiva, zarówno lub niezależne od imienia Pana Wisznu. Especially if we preach to Hindus, this can be a point of difficulty. Także zwłaszcza nauczając Hindusów, to może być takim punktem spornym. Because they often say that, you know, Krishna is just an incarnation of Vishnu and that he's the 10th incarnation or something. And in the material world, there's 3 gods, Brahma, Vishnu, and Shiva. Gdyż oni mówią, że Krishna jest jedynie inkarnacją Wisznu, a w tym materialnym świecie jest 3 bogów, Brahma, Wisznu i Shiva. But they don't understand that this is only valid in the material world, but in the spiritual world, there's no need of Brahma or Shiva. Ale oni nie rozumieją, że ma to zastosowanie tylko do materialnego świata. W świecie duchowym nie ma Brahmy ani Shivy. Because Brahma is in the charge of the Rajaguna and Shiva is in charge of Tamaguna, but in the spiritual world, there's no Raja and Tama. Gdyż Brahma jest panem Rajaguny, a Shiva panem Tamaguny, a w świecie duchowym nie ma sił pasji ani ignorancji. So we want to go to the Vaikuntha. There, the Vishnus are always the predominating deity. Także chcemy udać się na Wajkuntę, gdzie Vishnu jest zawsze dominującym bóstwem. We read also in the Gita how Brahma himself has to die, and if he's not pure, then he has to come back to the material world. Także czytamy również, że Pan Brahma musi umrzeć i gdy nie jest czysty, musi ponownie pojawić się w tym materialnym świecie. And Shiva, he's saying himself that the best worship is the worship of the Vishnu, and even better is the worship of the pure Vaishnava. A Shiva, on sam mówi, że najlepszym czczeniem jest czczenie Vishnu, a jeszcze lepszym czczeniem jest czczenie Vaishnavy. He tells this to his wife Parvati because she asked him, what is the best kind of worship? Mówi to do swojej żony Parvati, gdyż ona zapytała go, jaki jest najwyższy rodzaj kultu. Okay, any comments or questions? Dobrze, czy są jakieś pytania czy komentarze? You have a couple of minutes, but I think I'm going to stop here. Mamy jeszcze parę minut, ale myślę, że tu skończę. Because the next verse is a very long purport. Gdyż następny werset ma bardzo długie znaczenie. 1, 2, 3, 4, like 5 pages of purport. Około 5 stron znaczenia. 1, 2, 3, 4. 4 pages. So any questions, comments? Więc czy są jakieś pytania, komentarze? Nrsimhadev chanted 16 rounds? Nrsimhadev wymęczował dzisiaj 16 rund? Tak. Yes. Everybody else chant? Anybody didn't chant 16 rounds? Czy ktoś nie wymęczował jeszcze 16 rund? А может, кто-то еще не прочитал 16? W to? That's okay. Okej. Vaishali is saying something. What are you saying, Vaishali? Vaishali coś mówiła? Co mówiłaś, Vaishali? Кто-то говорит? I finished my Japa today. Kończyłam dzisiaj moje japa. Вайшали. Okay. Then we'll see you on Friday. Dobrze, to do zobaczenia w piątek. Don't forget about Krishna. Nie zapomnijcie o Krysznie. And I want you to learn this one verse. I chcę, byście nauczyli się tego jednego wersetu. Chapter 7, text 14. 14 tekst Mogę z wcisnąć 7 babcię? rozdziału. Wtedy się pojawi babcia. I'm going to call on you and you have to recite the verse in Sanskrit. Także będę was wywoływał i będziecie musieli zarecytować ten werset w sanskrycie On Friday. w piątek. If you don't know the verse, you better not come. Także jeśli nie znacie tego wersetu, to lepiej nie przychodźcie.
Shri Prabhupada ki. Jai. Jai.